Dobry. 6 rano. Święto skończone. W Polsce zaduszki. We Francji jest wolne. Stacja jeszcze zamknięta, ale toalety mają osobne wejście, więc otwarte. Ale kawy. Też w sumie mogłam mieć przez weekend, ale jeszcze nie mam ochoty na kawę. No i startujemy. Tak trochę miałam obawy, że dzisiaj dalej jeszcze jest zakaz przypadkiem, bo to we Francji. Francuzi bardzo lubią świętować. Ale mój ukochany Orange zablokował internet. W sensie osiągnęłam limit i na razie jeszcze teraz może się dodzwonię dopiero. I mam nadzieję, że będę mogła odblokować. Kiedyś tak miałam. To mi zwiększyli limit na internet za granicą, ale dopiero od następnego miesiąca rozliczeniowego, czyli w moim przypadku od 13. Mam nadzieję, że tym razem zrobią mi od razu. No dobra. Szykujemy się. Ale już jedna ciężarówka wyjechała, ta co przede mną. Inne startują, tam już puściej, także dzisiaj zakazu już na pewno nie ma widać. Dobra, jak się zmienia godziny w tachografie? Wchodzi się w menu, kierowca, pisz i trzeba dojść do pojazdu. Wtedy start, nie, czas lokalny, widzicie? Czekajcie, tylko która jest w końcu? Jest teraz, ach, tutaj też mam źle, czyli tu jest, czyli 7 jest. Ale to sobie ładnie postegowałam, czyli ta jest godzina. Dobra, jedziemy, bo jeszcze story robiłam, a do story robię tłumaczenia zawsze na angielski. Zapraszam do mojego Instagrama, Facebooka, też oczywiście. Niestety to schodzi. Ale dobrze, wszystko jest gotowe. Good to go! Volvi! Jedziemy! Słoneczko wstaje. Akurat powinna być na 9 na rozładunku. W sam raz, tak mi właśnie trzeba było. Wszyscy po tej stronie parkingu poparkowani, bo nikt nie wie, że tam jest jeszcze drugi. O, patrzcie, nie włączyłabym do poboru opłat, ale by było. Tak sobie myślałam, że coś mi jeszcze brakuje. Ale by było. To w sumie to są bramki, więc po prostu na bramkach bym włączyła. Tych betony. Lubię tych betonów. No to gazujemy. Widzicie w oddali 2 migające światełka na szczycie. Na 2 słupach będziemy wjeżdżać na most. Pont de Normandie, chyba tak się nazywa. Gazem pachnie w tym porcie. Przyjeżdżamy teraz do portu. Ale nic, teraz gaz. Pamiętam, że jakoś tak wysoko się wjeżdżało na ten most. Przynajmniej lata temu wydawało mi się wysoko. No, w sumie to nie jest jakoś nisko aż bardzo. A Jezu, ja uwielbiam mosty, wiecie? Aż troszeczkę zwolnię tak do 80 na godzinę, żebyście mogli popatrzeć. A teraz to właśnie trzeba rzeczywiście rozpędzić. Volvi, wyłączamy teraz. I jedziemy 9.0. Jest z boku. To jest pierwsza część mostu, a przed nami jeszcze druga. Jejku, jak ja uwielbiam mosty. Jak Ci się Volvi podoba? To jest chyba największy most, na jakim byliśmy
brzegów. Tutaj pod podnóża stóp jest dzikus jakiś, ale nawet nie ma WC oznaczonego. Taki na zasadzie, że można sobie stanąć zdjęcie zrobić. Gdzie to jest prawo? Prawo. Dziękuję, Eurowag. Jedziemy dalej. No Volvo, teraz gaz. Hammer down. Dopiero 60 mam, a ja mam 40 ton razem. Ojej. Ale nic, wspinamy się. 75, 80. Można chodzić. Piękna woda. 70. Teraz kwintesencję Normandii. Pięknie i pada, także nic nie widać. O, i wiatr na szczycie. D59. O, są znaki. No po prostu idealnie, popatrzcie, nie ma jak to postawić przy drodze znaki do firmy. Jasna, klarownie, od razu widać, że to jest dla ciężarówek, nazwa firmy. No idealnie. Francja, elegancja. Albo elegancja, Francja. I z jednej i z drugiej strony. Pięknie. Firmy tak macie robić znaki dojazdowe. Wszyscy oszczędzają dzięki temu. Duża firma widać. Czyli gdzie się trzeba meldować? Tutaj na wprost, nie? Żeby Black po Po 200 metrach miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. Chyba tak. Magazy. Widzicie, tego oznaczenia już brakło. Czy to tamte rampy dwie tylko? Ja myślę, że rozładunek to gdzieś głębiej w firmie, tam raczej załadunki.
wziąć papiery i się pójść zapytać. Ale może to jednak te rampy na wjeździe były. No trochę zimno jest. Hi, do you speak English? Oh, wait. Déchargeur. Yeah, I've got to décharger. Décharger? Yes. Document? Yes. Polygal. Yes. The key? Okay, the magazine. One magazine. Do I need to like turn around? Sure. Ah, merci beaucoup. Czy jednak? Musimy wrócić teraz. Jestem tak ubrana jak kierowca autobusu, co? Błękitna koszula, na górze polarek. Trochę to jest. Ja zawsze panikuję, że to mam miejsce. Rok mi zajęło, żeby się nauczyć jeździć dużycą, w sensie, że zachodzi. I teraz pewnie będę potrzebować roku, żeby się nauczyć, że ten zestaw nie zachodzi. Znaczy troszeczkę zachodzi, nie mało. Ale na studnie. To przybyła. To takie wielkie baseny retencyjne. Teraz nie, to nie jest wyjście. A trzeba dzwonić po prostu. Czy widzicie? Jazd, rampa i tyle, nie ma co kombinować. Czasami tak jest, nie? Że się wydawać, że jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe i człowiek kombinuje. A to czasami jest oczywiście fajnie zrobione wszystko. Papiery. I idziemy. Popatrzcie, czy jest coś piękniejszego w pół godziny albo i nie. Ej, wiecie co? Zanim ja doszłam do magazynu, to rampa już była otwarta i mówił mi pod rampę. Zapraszamy. Takie firmy istnieją. Żeby się teraz musimy ustawić. Co, może będą mi wydziwiać, którą mam jechać i tak dalej. A którą chcę. Wyobraźcie sobie, że już. Nie wiem, jak to możliwe, że tak szybko, ale rzeczywiście się już udało rozładować. Dobrze. Tu. Zaraz napiszę do księgowej. Tu już mam następny ładunek. Także wracamy się praktycznie do miejsca, w którym stałam. Nie no, trochę dalej, trochę bliżej. Miałam mieć ładunek gdzie indziej. Miałam ładunek ogarnięty trochę dużo szybciej. Ale się okazało, że odpadł na ostatnią chwilę. W sensie nie, okazało się, że jest jednak załadunek jutro. Jak to czasami bywa w transporcie. Więc co innego wzięliśmy jednak. Żeby nie stać jeden dzień. Idę drzwi zamknąć i idziemy. Nowy jak tu widzę. Jejku, ja się naprawdę dzisiaj czuję jak kierowca autobusu. Jestem polarkiem takim. To sweterek powinien być, co? Żeby nic, żeby nie było zaraz, że ja się śmieję z kierowców autobusów. Absolutnie nie. Uważam, że mają bardzo ciężką pracę. Ja mam sama prawko na autokar, autobus, bo mam DE, ale jeszcze nigdy nie jechałam.
Chociaż powiem wam szczerze, że czasami się zastanawiam właśnie, czy to nie przez autokary, że tak powiem. Czekajcie, sobie tak z ciekawości wizeruję trasę. W zasadzie nie wiem, po co ja ją wizeruję, skoro ja cały czas jeszcze tak ostro jeżdżę. Cały czas układam silnik i ostro jeżdżę, wyłączam tryb eko. No, ale właśnie, wracając do tematu. Ja cały czas się zastanawiam, czy to nie było tak właśnie, że ja jak jeszcze właśnie jeżdżąc na busach któregoś razu w święta mieliśmy wynajęty autokar, bo było oczywiście dużo ludzi. Skręć w prawo. Na święta to był jeszcze taki czas, że ludzie mało jeździli, mało latali samolotami. Samoloty były droższe, raz, a dwa, że ludzie się jeszcze bali po prostu. Bali, nie mieli barierę językową i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że to był rok jakiś 2007 powiedzmy, 7, no. No i ja pamiętam, że jak już autokar był pusty, to mi kierowca dał się przyjechać. I to był jeszcze w ogóle manual, o! Ja się ekscytowałam, że biegi potrafiłam z nim zmienić, jest jaka lipa. Tak sobie myślę, że w tamtym czasie, jak ja miałam 19 lat jakieś, to ja byłam dzieckiem. Jezu, ja byłam dzieckiem, ja nie miałam pojęcia co do czego i jak w życiu. Jak sobie teraz myślę, jakim cudem się teraz wymaga. Ode mnie też się wymagało, no społeczeństwo, znaczy nie, to młodzi ludzie sobie sami myślą, że mają, nie wiem, są w klasie maturalnej. Mają 18-19 lat, to już są dorośli i rzeczywiście są dorośli w świetle prawa i że mają wiedzieć, czego chcą od życia, ale wy jesteście dziećmi, uwierzcie mi, ja mam teraz 34 lata i dopiero teraz wiem, czego ja chcę od życia. I to jest szybko, bo jak rozmawiam z ludźmi w moim wieku i starszymi, to widzę, że wiele osób w tym wieku jeszcze nie wie tak naprawdę, czego chce od życia. Po prostu robi, pracuje, no bo trzeba żyć i trzeba pracować, ale nie wiedzą, do czego zostali stworzeni w życiu, jaka jest prawdziwa droga i co powinni robić. Także maturzyści, no worries, że nie wiecie, co macie, chcecie studiować, czy w ogóle chcecie studiować, bo czasy są takie, że jeżeli studia naprawdę nie są wymarzone, to nie ma sensu studiować według mnie. Skręć w lewo. Lepiej jest się samemu czuć. Chociaż z drugiej strony to nie jest tak do końca, bo na studiach się robi znajomości, na studiach wyrabia się jakieś więzi, które zostają na całe życie. Powiedziałabym, że studia są potrzebne, biorąc pod uwagę to, że większość z nas w Polsce studiuje po prostu po to, żeby studiować coś tam i żeby mieć zawód. Później jednak się pracuje zazwyczaj w innym zawodzie i dopiero się uczy tego zawodu na miejscu, że tak powiem, w firmie już, w pracy. To te studia są w zasadzie tak na poszerzenie horyzontów, ćwiczenie mózgu, to jest ważne według mnie. Bo gdyby tak nie pójść na studia, to pewnie by się człowiek nie uczył, bo by się nie chciało. A studia, szkoła jednak zmusza do nauki i to jest dobre, co powiedzieć. I to jest bardzo dobre na studia. I to bym powiedziała, że właśnie samo ćwiczenie mózgu i wyrabianie znajomości i imprezowanie, życie po prostu społeczne. To są najważniejsze powody do studiowania. A sama wiedza, w Polsce studia są takie, że i tak się nic z tego nie przydaje. Takie jest moje zdanie na temat studiowania. A znajomości są bardzo ważne i więzi społeczne. No, zrobiłam Ci miejsce, a Ty nie pojechałeś. To nie pojechał do stacji. No, płyn do spryskiwaczy. Nie chciało mi się kupić na granicy. Lecimy. Drogie panie, gdzie jedziecie? No, tutaj na wzniesieniu to wyprzedzać nie będę. O, jakie ładne te krówki. Nie wyglądają, jakby miały iść na rzeź. Myślę, że po prostu zjeżdżają z pastwiska do stajni, do zagrody, a może z pastwiska na pastwisko. Jakie słodkie. Dobra, jestem pod rampą. Jak ja kocham francuskie wypieki. Tartaletka cytrynowa. No kurczę, beża. I podwójne espresso.
Ja nie potrzebuję obiadu. Jak jestem we Francji, to jest mój obiad. Jeszcze na tym chudnę. Idę zobaczyć, co ładują, bo jak wysokie palety, to muszę dać rozpórki. Dobra, niskie palety. Jakieś pierdoły. Powiem wam, że teraz wiozę. To jest druga. To jest druga. Tą drugą kupiłam tak specjalnie pod nagranie shorts. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale nie wszyscy jeszcze wiedzą, o co chodzi. Bo YouTube teraz ma też takie shorts, krótkie filmiki jak na TikToku. Ale widzę, że też wam się wyświetlają tak jakby normalnie na kanale. Także te krótkie filmy, które ja publikuję, to są po prostu taki jakby inny dział YouTube'a. Taki trochę jak TikTok. Zresztą Instagram też już to zrobił. Więc zaczynam robić też krótkie filmiki. Takie, zobaczcie zresztą. I love France. Thanks God from France. Zjechałam na parking i widzę, że są miejsca wolne i ja nie mogę. Ale zawaliście. Jest dużo miejsc wolnych. Ja sobie stanę nawet. Może by tu stanąć? To nie jest chłodne, nie? A, dobra, tu się lepiej zadam. Albo... nie wiem gdzie. Niech będzie tu. Za dużo miejsc wolnych. Ja nie mogę. Jaki kosmos. Tyle miejsc wolnych. Nie wiem, co ze sobą począć. Wow, ile tam jest wolnych. Ja nie mogę. No i finito na dzisiaj. Od razu kończę tacho szybciutko. No pięknie to dzisiaj poszło. Powiem wam, że pięknie. Zakończenia. Hansja. Jak zrobimy teraz, mam jeszcze ile? 570 do pierwszego rozładunku, bo mam 2 rozładunki w Niemczech, więc zrobimy to tak, proszę państwa, że może być wykąpała nawet dzisiaj. Wow. Tyle wolnych rajek. Wow, jestem w takim ciężkim szoku, zresztą sami widzicie. No nic, generalnie to no wspaniale. Mam 8,5 godziny wyjechane. No przecież książkowo stanęłam. Jej. Mogłabym wykręcić 11, ale wiecie co? Jest tak, 570 km w dobrych warunkach jazdy to jest prawie że 7 godzin jazdy i godzina pauzy, czyli 8. Jeżeli teraz mi pokazuje dojazd o 1:30, czyli dodam do tego te 7 godzin jazdy, czyli to już jest, znaczy jak 1:30 plus 9 godzin to jest 10:30 i pauza po środku jest 11, nie? Mniej więcej 30. Do tego trzeba dodać niemieckie korki niestety. Więc tak sobie myślę, że lepiej zrobić sobie 9 i później następnego dnia zrobię sobie już 11, bo drugiego rozładunku nie zrobię. Jutro raczej, a może zrobię? A może wtedy zrobię drugi rozładunek? A to by było dobrze, wiecie co, bo wiozę akumulatory. Mam 6 palet akumulatorów, a to jest taki towar, że kto by nie przytulił akumulatora, co? Przed zimą? Wszyscy sobie przytulili. Takich ładunków nie lubię, no ale takie będą. Ale wiecie co? Będę miała jeszcze gorszy ładunek i tego ładunku to już naprawdę boję i tutaj już będę korzystać z Travisa cały czas i będę sobie ogarniać pechini strzyżone, bo będę ładować po tym rozładunku, ładuję opony do Hiszpanii. A kto nie lubi opon? Każdy by przytulił oponki. Także no, a to jest niebezpieczny ładunek. To jest bardzo niebezpieczny ładunek. Pamiętam, że mój kolega, który mnie zresztą uczył jeszcze w pierwszym miesiącu jeździć, mówili na niego Michelin, bo wiózł właśnie opony Michelin. No i go uspali i mu rozładowali to auto. On się obudził po kilkunastu godzinach. No i zyskał ksywę i puste auto, rozładunek bezproblemowy. Znaczy, no. Dobra, idę się wykąpać. 7 godzina i ja pracę skończyłam. Przed 7 zaczęłam i 7 skończyłam. Wow, co się dzieje? Co z tym transportem? Soliście! Yeah! A wiecie gdzie jadę? Jak się rozładuje w Hiszpanii? Jadę do
Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Wiem, nie wszystko ze mną dobrze pewnie. Ale słuchajcie, swoje w trasie robi. A ja już w domu nie pamiętam kiedy byłam, bo ja non stop, jak nie w trasie, to prace influencerskie i spanie po hotelach. Ale słuchajcie, pamiętacie? Wolwuś sobie zażyczył braciszka. A tego braciszka mi nikt nie da za darmo. Trzeba swoje nie przespać. A zobaczcie, prysznice we Francji są darmowe. Wejdę w ten duży. Już wiem, o co chodzi. No to jest tak. W Niemczech i we wszystkich krajach się płaci za taki sam stan. Zamyka się. Może jest ciepło nawet. Są kawałki, nie? Nie spadają? Nie spadają. Jakoś to zrobimy. Jak zawsze. Co to za pani? Dzień dobry, pani prezes. Wszystko załatwione. Dobranoc. Tak, wykąpałam się. Aby mi paliwa nie ukradli. Modlitwa kierowcy co noc. Ale mnie nie pocięli pędzelki, nie ukradli paliwa.